Moi drodzy, wynik z kwietnia. Uwaga! Witam Was serdecznie. Kolejne podsumowanie w tym roku, dlatego że miesiąc kwiecień za nami. I takie pytanie, jak obstawiacie? Wynik lepszy niż w poprzednim miesiącu? Gorszy? Miesiąc marzec zakończyłem z wynikiem $296 940. Jestem ciekaw, jak prognozujesz, jeżeli oglądasz tą serię. Moi drodzy, pamiętajcie o subach, o lajkach. Dzięki temu my się bardzo rozwijamy. Idziemy po 10 000, niewiele nam brakuje. A teraz czas na bebechy, na mięso. Tak wyglądał miesiąc kwiecień pod względem takim, czy było zyskownie, czy było stratnie w konkretnym dniu. To się cały czas dzieje. Są dni, w których jestem na wynikach ujemnych i okej, jakby akceptujemy, to jest część tego biznesu, już to wielokrotnie mówiłem. Zresztą popełniłem taką serię na temat budowania pewnego procesu w kontekście tradingu. Zachęcam Cię do tego. Zobacz, moi drodzy, wynik z kwietnia. Uwaga! $372 334. Brawo! Brawo dla was! Brawo! Licz w czym chcesz. Mi się liczy fajnie w dolarach, pomimo tego, że dolar ostatnio spadł. Jestem trochę obrażony, a przecież mogło być więcej, ale nie jestem chciwy. Mogę trzymać dolary, okej? Mogę zamienić na cokolwiek innego. A tak serio, tak, w dolarach 372 000. Zajebisty wynik. Jestem mega zadowolony, mega dumny, dlatego że kwiecień był takim okresem, trudnym ze względu gdzieś tam na święta. Moje urodziny. Ruszyliśmy z projektem jakby kolejnym, który robimy. Oczywiście to się za chwilę gdzieś tam pojawi. Nie chcę wyprzedzać faktów, bo nie wiem, kiedy wyjdzie ten materiał, kiedy się pojawi, ale tak, robimy nowe rzeczy, więc było dużo ścisku, ale mimo wszystko przez to, że ten plan był dobrze poukładany i tak bym powiedział bardzo optymalnie, to ja też miałem trochę przestrzeni do tego, żeby zająć się tradingiem, zrobić co mam zrobić, koniec. Zająć się znowu w kolejnym dniu coś zrobić, koniec. I to było takie automat, że naprawdę miesiąc kwiecień tak mi przeleciał. Moi drodzy, poszczególne dni. Zaczynamy w kwietniu, 3 kwietnia bardzo dobrym wynikiem, 28 500, później 11 500, 17 900 dolarów, 28 785. Później mamy przerwę tą świąteczną, to zostawiamy. 10 kwietnia 47 000, to jest wynik miesiąca, 47 500, następnie 36 350. Później mamy jakiś dzień na minusie. Okej, niech będzie. 13 22 096, 42 920 drugi dzień, jeżeli chodzi 14 kwietnia, drugi dzień handlowy w miesiącu kwiecień pod względem wynikowym. 17 6000, jakiś mały 1000 coś, nie warto liczyć, żartuję. 19 23 220, 35 082, 24 kwietnia w zasadzie końcówka 14 100, 25 26 kwietnia i kończymy miesiąc 27 kwietnia wynikiem 16 800, łącznie jeszcze raz 372 000 Ło, zajebiście. Bardzo dobry wynik, bardzo dobry miesiąc, nie ma co gadać, oby więcej takich w tym roku i kurczę, będziemy próbowali, chociaż dużo wyzwań i trzeba się spinać, żeby dociągać, ale kto powiedział, że ma być prosto? Jak się hajs ma zgadzać, to musi być ciężko. Jestem za. Ilość decyzji handlowych to jest 145 okazji, które gdzieś tam rozgrywałem. Nie mam 100% skuteczności i uwaga, pomimo tego, że nie mam 100% skuteczności, nawet 90% skuteczności nie mam, pomimo tego, że tak jest, i tak mam bardzo dobre wyniki. A to oznacza, że pojęcie skuteczności wcale nie jest istotne w tradingu. Dużo istotniejsze jest ustawienie ryzyka i jego relacja w stosunku do zysku. Tyle. Z tych 145, 100 transakcji mam z wynikiem pozytywnym. Mógł być większy plus, mniejszy, break-even z wynikiem po prostu pozytywnym. 100 transakcji zamknąłem, nazwijmy to, z zyskiem. 45 zamknąłem ze stratą, co oznacza, że w miesiącu kwiecień miałem naprawdę bardzo wysoką, uważam to bardzo wysoka, jakby zawyżam sobie średnią, jakby tak było. Miałem 69% skuteczności. Bardzo dobry wynik. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, ja to bardzo często porównuję. Średnio zyskowna transakcja 5911, średnio stratna 4863. Chciałbym powiedzieć, że ta relacja ryzyka do zysku wciąż nie jest jakby optymalna. Mam problem, Paweł ma problem. Tak, jest to obecnie problematyczne ze względu na zawirowania, na wszelkiego rodzaju wydarzenia, publikacje,
informacje, przemówienia, jakieś tweety i tak dalej. Rynek jest na tyle dynamiczny, że niestety jakby w momencie, kiedy zawieram pozycję, kiedy wchodzę w pozycję, muszę dużo częściej niż to było na przykład w roku poprzednim, reagować. To znaczy na przykład muszę zabezpieczyć pozycję tak zwanym stop lossem kroczącym, czy też ustawić po prostu zabezpieczenie zysku, że jakby zyskam już coś na pewno, ale zobaczymy, czy dojedziemy do targetu, dlatego że rynek tak funkcjonuje w obecnym czasie, więc nie zawsze realizuję to, co chciałbym, żeby było zrobione w obrębie danego dnia, bo staram się zagrywać w ten sposób, żeby nie trzymać pozycji jakby na kolejny dzień. Zamykam tego samego dnia wszystko. Teraz tak, jeżeli chodzi o dni handlowe, to w ogóle jakby przy tych wynikach, jak tu w ogóle można powiedzieć, że jakiś dzień był słaby, bo w poniedziałek 96 tysięcy skeszowane, we wtorki 65 tysięcy, w środę 63, w czwartki 102, czwartki były najlepsze, piątki 44 i jak to się pojawia tendencyjnie w zasadzie we wszystkich publikacjach, w materiałach poprzednich, które możecie sobie zobaczyć, że piątki jakby są tym dniem handlowym, w którym najmniej jest okazji, scenariuszy najmniej płaci piątek. Jakby co do zasady takie są dane, ale jak jest do tego czas i możliwość, to czemu nie? Jakby 44 tysiące mało nie jest, jakby nie patrzeć. Jeżeli chodzi o godziny handlowe, to mamy tutaj timing od godziny 8 rano. To, że tu pisze druga, to pamiętajmy, że to jest timing nowojorski, a więc 6 godzin różnicy względem czasu polskiego. Trzeba dodać plus 6 i mamy od godziny 8 do mniej więcej godziny 17 tam jakieś aktywności się dzieją, to znaczy pozycje gdzieś tam się zamykały, bo to jest pokazany timing zamykanych pozycji. Większość moich transakcji jest zrobionych w godzinach porannych, w okolicy godziny 9, 10, tak to najczęściej wygląda. Teraz jeżeli chodzi o instrumenty. Funt na ten moment, mówiłem o tym ostatnio, że funt jest dla mnie przewidywalnym instrumentem, to znaczy mogę w obrębie instrumentu typu funt do dolara, pary walutowej, mogę w sposób efektywny stosować strategie, które znam. I to jest jakby kluczowe. Pod tym kątem jest dla mnie jakby dobrym instrumentem do handlowania. Przewidywalnym, ale uwaga, przewidywalnym pod kątem moich strategii, których używam. Dobra, jakby nie znam twojej, możesz mieć totalnie inną, może ci się funt nie podobać. Szanuję to, u mnie jest tak. Jen również całkiem nieźle. Euro bym powiedział powoli gdzieś tam wraca do top 3, aczkolwiek dalej uważam, że w tym miesiącu, który za nami jakby sprawiał trochę problemów, a to wszystko ze względu na oczywiście na publikacje, na dane, na niezdecydowanie Europy, jaki kierunek chce przyjąć, co chce zrobić i tak dalej. Więc jakby tutaj mamy sporo chwiania i oczywiście jest sytuacja taka, którą myślę, że wszyscy widzimy, to znaczy słabnący dolar, on bardzo mocno się osłabił w ostatnich miesiącach, no i to jest jakby sytuacja na teraz. Czy to jest tak, że załóżmy dolar będzie za chwilę po 3,50, jeżeli nic się nie zmieni, jakaś taka perspektywa może się wyklarować, natomiast im dalej będziemy, że tak powiem, szli w ten rok, okres wakacyjny za chwilę będzie gdzieś tam przed nami czerwiec, lipiec, uważam, że zrobi się bardzo dynamicznie. Ja wciąż nie wiem, co się wydarzy na linii Chiny-Stany Zjednoczone i jak bardzo zaostrzy się ten konflikt. Mamy później wybory i to wszystko powoduje, że jest bardzo dużo niepewności, z tym dolarem również, więc to nie jest nic nowego dla rynku, to znaczy zmienność, różnego rodzaju wydarzenia, tak, to są stałe elementy tego, aczkolwiek chciałbym, żebyś nie fokusował się tylko na tych instrumentach, które ja tutaj wybieram. One są dobre w tym czasie dla mnie, ale już się pojawiają takie i to być może w miesiącu maj będę prezentować, które też mogą być efektywne, a mimo wszystko nie do końca wiążą się z dolarem. Kolejny miesiąc odhaczony, idziemy do przodu. Jeżeli handlujesz, jeżeli coś robisz na rynku, to podziel się w komentarzu tym, jak tobie idzie. Natomiast jeżeli chcesz zobaczyć, jak to wygląda tak na co dzień, co robimy każdego dnia, bo każdego dnia odbywają się sesje, każdego dnia omawiamy rynki, jakby jak będziemy handlować, jakich strategii będziemy używać, w jaki sposób, gdzie ryzyko, gdzie stop lossy i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są omawiane, dlatego pod tym materiałem w opisie znajdziesz informacje, od czego zacząć. Kliknij sobie, zobacz, zachęcam cię do tego. Serdeczności, wszystkiego dobrego. Adios.